To, że ty wiesz, że ta rzecz jest kłamstwem, nie oznacza, że ty wierzysz w prawdę. Jeśli zrodziłeś jakieś życie, jakąś manifestację prawdy, to znaczy, że wierzyłeś. Jeśli nie zrodziłeś, nie potrafisz tego udowodnić, to nie wierzyłeś. Ale wiarą nie jest też 99,99. Te małe furteczki, te małe takie konstrukcje, które człowiek tworzy i buduje, żeby nie postawić wszystkiego na jedną kartę. Wierzę też, właśnie nie ma planu B. Pomimo, że ktoś mówi prawie, ale mam jakieś mosty. Nie? Może to nie jest autostrada powrotu do starego, ale jest coś innego, czego mogę się uchwycić. Nie zaryzykowałem. Kochani, tak jak powiedziałem poprzednio, będę się koncentrował teraz na cyklu. Zatytułowałem ten cykl Zasady wiary. Na ten moment wiem na pewno, że będzie 9 nauczań. Bardzo mi zależy, żebyśmy nie tylko przeszli przez te rzeczy, które przechodziliśmy wcześniej, czy które są, ale żebyśmy trochę ponurkowali w przykładach. Zależy mi bardzo, żebyśmy byli praktycznymi uczniami, którzy potrafią się poruszać w wierze i potrafią rozróżniać, czy w danej sytuacji ta postawa jest wiarą, czy tylko przez tradycję, przyzwyczajenia, czy takie myślenie my coś nazywamy wiarą. Ja jestem jakby wierny temu słowu, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Wiem, że wiara jest tutaj walutą. O wiarę chodzi. Musimy tą wiarę budować. Kiedy widzimy, że tej wiary nie ma, musimy odpowiednio reagować, musimy pokutować. Przede wszystkim nie możemy tkwić w jakieś tam miejsca błędów czy porażki, tylko umiejętnie się w tym poruszać. Więc mogę wam powiedzieć na ten moment te 9 nauczeń, które na pewno będą. Pierwsze dzisiaj to jest wiara, czym jest, a czym nie jest. Następnym razem będzie wiara kontra nadzieja i system wyparcia. I będę chciał to omówić na wielu przykładach, takich, kiedy te rzeczy się praktycznie ocierają o siebie. Wtedy, kiedy wydaje nam się, że wierzymy, a tak naprawdę postawą serca jest nadzieja, albo jest to klasyczny system wyparcia. Dalej pójdziemy sobie w porównanie ludzie wiary, a ludzie intelektu i ludzie zmysłów, bo ludzie też w naturalny sposób mają predyspozycje. Oni się dzielą na poszczególne właśnie takie tendencje i później próbują przenosić to na nurt ruchu wiary, co z ruchem wiary absolutnie nic wspólnego nie ma. Później powiemy sobie wiara w co, tak naprawdę podsumujemy to, później wiara komu, później będą rodzaje wiary, później będzie wiarę widać, czyli uczynki wiary, następnie wiarę słychać, język wiary i postawa wiary jako posłuszeństwo prawdzie. Będę starał się podsumować te rzeczy, które już wiemy, te, które jakby przerabialiśmy, ukierunkować je odpowiednio i skupić się na praktyce życia, na przeżywaniu rzeczy, na decydowaniu. Ale dzisiaj, tak jak powiedziałem, chcę mówić o tym, czym wiara jest, a czym wiara nie jest. Żebyśmy sobie to rozróżnienie jako taki element wprowadzenia do tego cyklu zrobili. I zazwyczaj mówiąc o wierze, w takiej sytuacji zaczynam od definicji wiary. Natomiast dzisiaj od tego nie zacznę. Nie zacznę dlatego, że mam takie wrażenie, że wiele osób, osłuchując się z informacjami biblijnymi, osłuchując się z fundamentami wiary, właśnie z zasadami wiary, osłuchując się, wiedząc, posiadając jakby intelektualną wiedzę, mają taki wewnętrzny moment, w którym mówią, to mi wystarczy. Wystarczy mi to, że ja wiem. Byłem na szkole wiary, przesłuchałem fundamenty, posłuchałem czegoś, ja wiem, że to jest wiara i ja się na tym zatrzymuję. Natomiast wiara nie jest posiadaną wiedzą. Musimy to dobrze zrozumieć jako punkt wejścia. Wiedza, a wiara, tu nie ma znaku równości. Oczywiście wiedza jest ważna, tak? Ozeasz prorokował, mówił, lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. My musimy tą wiedzę mieć, ale wiarą nie jest posiadana wiedza. I to, co często mówię, nie? Że to, że wiesz, że dana rzecz jest kłamstwem, nie oznacza, że ty z automatu wierzysz w prawdę. Ty możesz wiedzieć, że ta rzecz jest kłamstwem,
Ale to, że ty masz taką wiarę, informację, bo to ja o tym mówię dlatego, że w praktyce usługiwania ludziom, rozmów z ludziom, oni mówią, ale ja wiem, że to jest kłamstwo. I co? No to jak wiem, że to jest kłamstwo, no to ja jestem człowiekiem wiary. Mówię, no niekoniecznie. No właśnie zaraz do tego dojdziemy, ale może niekoniecznie. To, że ty wiesz, że ta rzecz jest kłamstwem, nie oznacza, że ty wierzysz w prawdę. Czyli to na przykład, no te klasyczne przykłady. To, że wiesz, że bieda jest kłamstwem, to wcale nie oznacza, że ty wierzysz w Boże zaopatrzenie, że ty wierzysz w Bożą obfitość, tak? Że ty jesteś zjednoczony w Chrystusie Jezusie z Bogiem Jahwe Ire, który jest zaopatrzeniem. Tak to wcale nie oznacza. Tak samo jak drugi klasyczny przykład, to, że ty wierzysz, że... To, że ty wiesz, że choroba jest kłamstwem, tak? To nie oznacza, że ty wierzysz o uzdrowienie. To wcale tego nie oznacza. Nie? I teraz to jest ważne, żeby wiedzieć, że wiedza jest takim punktem wyjścia. To jest ten taki punkt zero. Nie? Mam wiedzę, nie ginę już, że brakuje mi poznania, mam wiedzę, jestem w punkcie zero i teraz ja muszę zdecydować, co ja z tą wiedzą zrobię. Na jaki materiał ja tą wiedzę przerobię. Nie? I ja to rozwinę następnym razem trochę bardziej a propos tych dróg, bo będziemy porównywali to z nadzieją i właśnie systemem wyparcia, ale te 3 drogi, które są do siebie podobne w pewnym sensie, one są podobne i to im bardziej się zaczniesz przyglądać, to zaczniesz widzieć, że czasami brakuje pewnej kropki nad i człowiek wpada w pułapkę. To są nadzieja, to jest wiara i jest system wyparcia. Nie? Oczywiście jest też ta taka droga 4, ale to ona jest trochę inna, to jest ta arogancja na poznanie, no bo ktoś poznaje wiedzę i on się z nią nie zgadza. No to jest inna droga. Na przykład głosisz komuś Ewangelię, mówisz mu informację w ogóle, jak można uzyskać zbawienie, no ale on się z tą wiedzą nie zgadza, on ma swój pogląd, nie? To jest arogancja na poznanie, więc tego tutaj nie ruszam. Ale tu chodzi o to, że jest część elementów w wierze, w nadziei i w systemie wyparcia, które są wspólne. Pierwszą z nich jest twoja niezgoda na kłamstwo. Czyli masz już wiedzę, że to jest kłamstwem. Nie? Masz na przykład wiedzę, że choroba jest kłamstwem. I teraz ty wewnętrznie mówisz, ja się nie zgadzam na chorobę w moim życiu. Nie zgadzam się na to. I znowu część ludzi mówi, no to jak ja się nie zgadzam, jak ja mam tą wiedzę, jak ja się na to nie zgadzam, to ja wierzę. Nie? Niekoniecznie. Jest jeszcze druga rzecz, która jest też wspólna we wszystkich tych 3, to jest pragnienie zmiany. Wiem, że choroba jest grzechem. Mam niezgodę na tą chorobę w moim życiu i mam pragnienie bycia zdrowym. Czyli te 2 elementy, twoja niezgoda na kłamstwo i pragnienie zmiany są wspólne zarówno dla wiary, jak i dla nadziei, jak i dla systemu wyparcia. A wiele osób, naprawdę, bo mówię o tym właśnie na podstawie też doświadczenia z usługiwania ludziom, w pewnym sensie mówią, ale no to przecież to już o to chodzi, no to nie zgadzam się na biedę. No dobrze, ale to nie oznacza, że ty wierzysz teraz w Boże zaopatrzenie i w Bożą obfitość. Tu przychodzą teraz takie poszczególne elementy. Ja mówię, ja dzisiaj nie będę się bardzo koncentrował na nadziei, na systemie wyparcia. Ja powiem tylko na potrzeby tego, żebyśmy sobie przeszli do wiary. Krótko się na tym dzisiaj pochylę, a rozwiniemy sobie to szczegółowo następnym razem. Powiem tylko tak, nadzieja to jest stan oczekiwania, że Bóg w przyszłości może zmienić daną sytuację. Ty oczekujesz, że Bóg może tą rzecz zmienić. Czyli to jest pokładanie oczekiwań w Bogu, że Bóg w swojej mocy, w swoim majestacie może coś dla ciebie zrobić. Może zrobić, że może cię uzdrowić, może sprawić, że będziesz zaopatrzony finansowo. To jest nadzieja. Ona dotyczy przyszłości. A teraz, kiedy schodzimy na definicję wiary, to przytoczę wam definicję w 4 tłumaczeniach. W Biblii Warszawskiej, Biblii Gdańskiej, Nowej Biblii Gdańskiej i Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, dlatego że każde z nich akurat wnosi coś do tego tematu.
I one się uzupełniają. I kiedy rozłożyć na czynniki pierwsze słowa, które tam padają, to każde z tych tłumaczeń, ono ma znaczenie, one są ważne. Biblia Warszawska Hebrajczyków 11:1 mówi, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Biblia Gdańska mówi, a wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy i dowodem rzeczy niewidzialnych. Nowa Biblia Gdańska mówi, zaś wiara jest bazą tego, w czym pokładamy nadzieję, dowodem rzeczy niewidzialnych. I uspółcześniona Biblia Gdańska, a wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. I tak naprawdę z analizy samego tego jednego wersetu, bo to jest jedyna w Biblii definicja wiary. Za każdym razem w innych momentach jest przywoływanie, czy masz wiarę, czy wierzysz, ale jeśli chodzi o definicję, to jest jedyna w całej Biblii. I teraz rozkładając to na czynniki pierwsze, my możemy tam bardzo dużo informacji wyczytać, czym wiara jest, a czym wiara nie jest. Pierwsza rzecz, którą widzimy, to to, że wiara jest pewnością. Pewnością. I teraz, kiedy człowiek zagląda czasami w swój stan, to musi zrozumieć, że wiara to nie jest 80% i to jest akceptowalne przez ludzi. Wiara to nie jest 90%, to też jest akceptowalne, ale wiarą nie jest też 99,99%. Te małe furteczki, te małe takie konstrukcje, które człowiek tworzy i buduje, żeby nie postawić wszystkiego na jedną kartę. One powodują, że 99,99% to jest tyle samo, co 0%. Chcę, żebyście to zrozumieli. To jest nadal niewiara. My po ludzku byśmy chcieli to wartościować, ale już jestem tak blisko. Ale ja już tak prawie wierzę. Ale nie zachodzi stan pewności. Nie zachodzi stan wiary. Dlatego tak naprawdę ucząc się życia w wierze, każdy człowiek dokonuje wielu operacji na swojej głowie, operacji na swoim sercu. Bo tak naprawdę przesuwa granice. Kiedyś miał 0%, 20 już jest sukcesem, 40, idzie, ale on tą wiarę buduje. Natomiast to jest... Kiedyś mi ktoś zaproponował to lata temu, współpracę. A mi bardzo zależało, żeby... Taka anegdota z życia zawodowego. Ja mówię, nie zdecyduję się z wami na współpracę za żadne pieniądze, nie będziemy rozmawiać o pieniądzach, dopóki nie poznam produktu, jaki macie i jakość jaką robicie, bo ja tylko będę w stanie wiedzieć, jakie jest powodzenie. On dalej mówił, że nie, wiesz, że to jest, ale to ustalmy dzisiaj. Ja mówię, posłuchaj, nawet jakbym miał 90% prowizji z tego, to 90% z zera to nadal jest zero. Nie wchodzę w to, bo nie chcę przepalać czasu. Muszę zbadać produkt. I tu jest tak samo. Pomimo, że ktoś mówi prawie, ale mam jakieś mosty. Nie? Może to nie jest autostrada powrotu do starego, ale jest coś innego, czego mogę się uchwycić. Nie zaryzykowałem. Więc wiara też nie jest opcją. Jedną z opcji. Jeśli to się wydarzy, to będę, nie? Jeśli mój szef da mi wolne piątki, to będę ewangelizował. Mam taką wiarę, nie? Nie. Wierzę też, właśnie nie ma planu B. To jest ważne, nie ma planu B. Ja na przykład na swojej głowie musiałem zrobić wiele operacji tego typu. Bo ja miałem w naturalny sposób, być może wszyscy tak mają, dzielę się sobą teraz, mój mózg produkował plany zastępcze, zawsze. Kiedy stawiałem jakąś opcję, że w tą stronę będę robił, to ja się asekurowałem. Ja miałem plan B i plan C, bo mi się wydawało, że mądrość i poczucie bezpieczeństwa inteligentnego człowieka właśnie tak zarządza. Że ty nie możesz być debilem, że ty wszystko stawiasz na jedną kartę, ty musisz mieć rozwiązania, bo przecież chodzi o cel. Więc dla mnie to były operacje na sercu i na umyśle, żeby się tego wiecie, jakby pozbyć takiego sposobu myślenia. Bo właśnie jak ludzie tak często mówią, że zrobię ten biznes,
Ale na wypadek, gdyby mi nie wyszło, to będę tutaj w dobrych relacjach z tym szefem, żeby pójść na umowę o pracę. Albo to będę tam sobie jeszcze będę gadał, sobie przygodę. Na wypadek, gdyby mi nie wyszło. I teraz na ile zważysz to na wypadek, gdyby mi nie wyszło? Nawet jeśli zważysz tylko na 0,01%, to już powoduje, że wyszedłeś z miejsca wiary. Na wypadek, gdyby mi nie wyszło. I wiecie, i to się kłóci z racjonalnym działaniem człowieka naturalnego. Naturalny, wykształcony człowiek, on powinien mieć plan B. Całe życie jesteśmy tego uczeni. Bezpośrednio lub pośrednio. Więc tak naprawdę wiara, prawdziwa wiara wywraca wszystko. I to jest tak, że my tak naprawdę musimy w tym sposobie myślenia nurkować. Więc w wierze nie ma takiego założenia, a co jeśli mi się nie uda? Wiele razy z nimi rozmawiam, ale ja mam żonę, mam dzieci, mam zaryzykować, a jak mi się nie uda? Znaczy ja wiem, że jeszcze wiara nie jest zbudowana, nie? Więc człowiek wymaga wiary, ja mu wtedy nie powiem, idź i rzuć się w to. Ja wiem, jak działa wiara, mogę mu powiedzieć mechanizm, ale jeśli on w to nie wierzy, to odniesie porażkę. Nie? To jest prosty mechanizm. Więc zobaczcie, że wiara jest związana z decydowaniem, z podejmowaniem decyzji. Musisz zdecydować się, że wierzysz. Ty. To osobiście. Dlatego mówiłem dzisiaj, że to, że ktoś ma silną wiarę, jestem w kościele kogoś, kto ma silną wiarę. No i co? Przez twoje życie przechodzisz swoją wiarą. Bo ty musisz wierzyć o swoje rzeczy, więc niech to będzie dla ciebie inspiracja, jak budować swoją wiarę. Ja jeszcze powiem trochę o rodzajach wiary innym razem i też powiem, jak działają pewne mechanizmy też zbiorowe, coś. To dzisiaj nawet nie chcę tej przestrzeni otwierać, ale dzisiaj chcę zaakcentować, że musisz indywidualną wiarę swoją w życiu zbudować. I teraz zobaczcie, jaka jest różnica między wiarą człowieka a darem wiary, bo jest coś takiego jak dar wiary, nie każdy też go ma. Dar wiary czasami to jest taki przepływ ponadnaturalny, że ty nawet nie zdążysz świadomie decyzji podjąć, a coś zrobisz, zdecydujesz, powiesz, to będzie tak, zadziałał dar. Ale w każdym innym przypadku to ty musisz świadomie podjąć decyzję, że ty wybierasz opcję wiary. Bo dar czasami działa i nie u wszystkich, ale życie polega na podejmowaniu decyzji, czyli to jest świadome. Świadome, to prawniczo byśmy powiedzieli, świadome oświadczenie woli. Tak? Świadomie to robię. Nie jestem w stanie wyłączającym świadome podejmowanie decyzji, tak? Tylko świadomie podejmuję tą decyzję. Czyli wiara jest swoistym takim wyborem, którego ty dokonałeś. Wyborem. I teraz bez względu na to, ile poświęciłeś czasu na analizę. Czy ktoś przychodzi, wiecie, jak jest głoszona Ewangelia i na podstawie 2 zdań, które usłyszał, ale dokonuje wyboru. Dokonał wyboru. Którąś opcję wybrał. Czyli w nią uwierzył. I to, co jest istotne w porównaniu właśnie do nadziei, także wiara jest pewnością, że coś występuje dzisiaj. Nie? Dzisiaj. Dzisiaj jestem zdrowy, dzisiaj jestem zaopatrzony, dzisiaj jestem zbawiony, dzisiaj mam. Dzisiaj. To a propos pewności. Teraz idziemy dalej. Po drugie, wiara jest gruntem tych rzeczy, które się spodziewamy. I to fajnie sobie zobaczyć. Jest taką glebą, tak? Z tej gleby ma wyrosnąć to, czego się spodziewasz. To musi przez tą glebę przejść. Ono się inaczej nie przebije, jak przez tą glebę, nie? I ta gleba to jest ta twoja osobista wiara właśnie, którą jest. I teraz, skoro wiara jest gruntem, to z twojej wiary musi wyrosnąć jakieś życie, tak, jakaś forma życia. Jeśli nie wyrasta życie z tej gleby, to znaczy, że ona nie jest wiarą, że tam nie ma wiary. Wiara jest bazą, jest fundamentem, podstawą tego, czego się spodziewamy. To jest to coś, czego się spodziewasz, ono jest zakorzenione w twojej wierze. Więc zobaczcie, wiara jest mechanizmem powoływania rzeczy z niebytu do bytu. Ja ostatnio jakoś tak mnie Duch Święty prowadzi i w modlitwach w ogóle, czy o Kościół, czy w Kościele, jakby zaakcentowanie w ogóle tego stanu, jakby przypominania, że
jedno z imion Boga to jest ten, który powołuje z niebytu do bytu. I że my jesteśmy z tym Bogiem zjednoczeni. Żeby ludzie się nie bali w ogóle tworzyć. Żeby nie bali się być odważni w ogóle. Tak? Że to jest w ogóle, to jest bardzo istotne imię w ogóle. Powołuje z niebytu do bytu. Ale jak? Właśnie tym mechanizmem jest wiara. Bo ona daje tą podstawę, ona jest tą bazą. Czyli poprzez wiarę ty powołujesz. To nie można oczekiwać, co Bóg zrobi i co Bóg powoła. Bóg ci może to objawić w twojej wyobraźni. I teraz ty zdecydujesz się, że wierzysz świadomie i to jest mechanizm, jedyny mechanizm, który powołuje tą rzecz z niebytu do bytu. Zwróćcie też uwagę, że jak jest z wiarą i z powoływaniem rzeczy z niebytu do bytu, bo ludzie myślą, że skoro Bóg dał wiarę, to wiarą można tworzyć tylko w cudzysłowie dobre rzeczy. Przecież ty możesz swoją wiarę, to jeszcze powiem ci o tym, ukierunkować w to, że ty stworzysz nową broń biologiczną. Rozszczepiać atomy będziesz, z której powstanie inna broń. Ja wiarą na przykład wtedy co mówiłem, że tylko i wyłącznie wiarą powołałem do życia Karol-Bajka, ale to przez mój upór w wierze. Bo to nie było dla mnie. Ale musiał upłynąć czas, że ja zrozumiałem. Natomiast w związku z tym, że właśnie ja miałem taką postawę, że ja się za nic w świecie nie wycofam, tylko że czasami Duch Święty się przebija też z informacją, że w ogóle to nie twoje kalosze. Ale byłem uparty, musiałem jakby przez ten etap przejść, tak? No to powołałem z niebytu do bytu coś. Wbrew wszystkim, nie? I wiecie, ten mechanizm wiary, on działa zawsze. I on można bardzo różne rzeczy tym powoływać. I czwarta rzecz związana z tym, jakby co jest wiara, co tu jest napisane, to była dla mnie, jako dla takiego mojego umysłu prawniczego, coś, co było chyba największym takim przełomem. Ja się na tym musiałem zatrzymać. Bo ja jakby rozumiem procedurę cywilną, ja rozumiem rzeczy, w ogóle rozumiem, czym jest dowód w postępowaniach sądowych. I czytam, że wiara jest dowodem rzeczy niewidzialnych. Ja w ogóle dzisiaj, jakbym pisał doktorat, to był mój temat. Ja to wiem. I myślę, że dojdzie do tej sytuacji, tylko ja tego jakby teraz nie szukam, bo to też nie jest ten czas. Wiara jest dowodem. I to jest... Wiara jest dowodem rzeczy niewidzialnych, czyli jest dowodem tego, czego nie widzimy. To jest grube. Tak naprawdę, żeby to rozłożyć na czynniki pierwsze, to jest bardzo głębokie, dużo głębsze niż nam się to z pozoru wydaje. Pamiętajmy, że sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, mówi słowo. I teraz my na to musimy spojrzeć w dwóch płaszczyznach. W krótkoterminowej i w długoterminowej. Bo do obu tych płaszczyzn to słowo ma zastosowanie. Krótkoterminowo twoja wiara jest dowodem na istnienie danej rzeczy, choć ta rzecz przez jakiś czas pozostaje jeszcze niewidzialna dla naturalnego wymiaru człowieka. To twoja wiara, powoływanie z niebytu do bytu, powoduje, że choć w naturalnym wymiarze jej nie ma, ona jest dowodem, że ona istnieje. Nie? I teraz, bo jeśli ty wierzysz, to ty zobowiązujesz Boga, który mieszka w tobie i jest z tobą zjednoczony, do powołania i zaistnienia tej rzeczy. To jest ten element jakby uruchomienia tego mechanizmu. Tego jeszcze nie ma. To nie zostało zrodzone. Ale zobaczcie, co mówi słowo. Ewangelia Marka 11:24. Dlatego mówię wam, we wszystko, o cokolwiek się modlicie, czyli z czym zaczynacie pewien ruch, jakąś tutaj pracę, wierzcie, że otrzymujecie. Prawidłowe są oba jakby sformułowania, bo albo już otrzymaliście, albo macie w tym momencie, ale że z chwilą, kiedy to wypowiadacie, że już to macie. Bez względu na to, czy to się dokonało chwilę temu, czy w tej sekundzie, ale już to mam. Już to mam, tak? Tylko wierzcie, że otrzymaliście, a spełni się wam. To jest definicja tego krótkiego terminu. Tego jeszcze nie ma. Ty zaczynasz o tą rzecz startować. Zaczynasz uruchamiać mechanizm modlitwy i wiary i teraz twoja wiara jest dowodem tego, że ta rzecz istnieje, chociaż ona jeszcze nie zaistniała w wymiarze naturalnym. I teraz, długoterminowo, właśnie konsekwencją tego jest to, że efektem końcowym wiary musi być materializacja danej rzeczy, zjawiska czy zagadnienia. Pierwsze, uruchamiasz mechanizm powoływania z niebytu do bytu.
I to twoja postawa, twoja decyzja jest dowodem tego, że to istnieje, choć tego jeszcze nie widać. Ale teraz w związku z tym, że tak to zainicjowałeś i zobowiązałeś Boga, który mieszka w tobie, bo to trudno rozróżnić, tego, który powołuje z niebytu do bytu, ta rzecz, ona się musi zmaterializować i finalnym dowodem twojej wiary jest ta rzecz. Więc dlatego, jeśli ktoś mówi, że wierzy, to długoterminowo musi udowodnić to, że wierzy. Musi to pokazać. I teraz w zależności, jaka to jest rzecz, tak? Ile to trwa, czy to jest jakiś odcinek, bo ktoś mówi, nie wiem, powiedzmy, ale ja wierzę w to, że do 30 września wydarzy się ta czy ta rzecz. No to 1 października powiesz, sprawdzam, nie? Wierzyłeś, nie wierzyłeś. Jak ktoś mówi, wierzy o tą rzecz, no to jest tak, jak on ma też poukładane, jaka to jest rzecz. Ja nie wiem, nie jestem w stanie się odnieść, czy to jest rzecz, która ona jest w toku cały czas powoływania, czy już jest ten moment. To człowiek też musi sam decydować. Musi sam to wiedzieć. To wiecie, my żyjemy z Duchem Świętym. My nigdy nie zrobimy książki, mechanizmu do tego, jak to wszystko działa, bo to wszystko jest żywe, to wszystko w nas przepływa. To są ramy, to są zasady, które pokazują. Ale my je mamy przeżyć, my ich mamy doświadczyć. Więc teraz, jeśli zrodziłeś jakieś życie, jakąś manifestację prawdy, to znaczy, że wierzyłeś. Jeśli nie zrodziłeś, nie potrafisz tego udowodnić, to nie wierzyłeś. I kropka końcowa. Tutaj się nic do tego nie da. Ale widzimy, że wiara nie jest nadzieją, nie? No bo nie dotyczy tego, że ja się spodziewam, że Bóg coś zrobi. Ona jest dziś. Że powiedziałem, wierzcie, że otrzymaliście, a spełni się wam. Spełni się, nie? To jest ten mechanizm, że ty musisz uwierzyć, że otrzymałeś i ta rzecz się spełni. Czyli ty to w ten sposób powołujesz z niebytu do bytu. I długoterminowo ona musi się spełnić, musi się zamanifestować. Musi być produkt tej wiary. Więc wiara jest praktyczna. Ona zawsze prowadzi do uwolnienia, do zamanifestowania jakiejś części życia. Właśnie chodzi o to, że to nie jest coś enigmatycznego. Ja już dzisiaj nie będę o tym mówił, bo to na innym spotkaniu z tego cyklu, ale ja dzisiaj na przykład rozumiem, że ludzie, ja się kiedyś, to ostatnio mówiłem o tym w Warszawie, że się kiedyś na to nabierałem, że ludzie mówili, że wierzą, a tkwili w bezruchu. Wiara robi uczynki wiary. I to jest gdzieś zawsze widoczne. Ludzie tak czasami się zasłaniają, usprawiedliwiają się, bo ja wierzę. Bo ty nie wiesz, co ja wewnętrznie przechodzę, wiesz, ja trwam w wierze i tak dalej. Ale wiara nie jest czymś enigmatycznym, tak? Jest tylko ten pierwszy moment krótkoterminowy. Jest to, że ty jakby uruchamiasz ten mechanizm, ale docelowo ty musisz udowodnić to, że ty wierzysz. Wiara jest więc też kluczem, za pomocą którego ściągasz do swojego życia manifestacje Bożych obietnic, nie? Tych obietnic, które już się wypełniły w Jezusie Chrystusie. One są dla ciebie dostępne, one są przypisane. Na nich jest napisane, że ty jesteś w ogóle pełnym prawem i dziedzicem. Są jakby zdeponowane w drzwiach czy w sejfie. I teraz twoja wiara to jest otwarcie tego kluczyka, który powoduje, że to wszystko zaczyna do ciebie spływać, nie? Bez wiary to jest niedostępne. To jest. To cały czas jest. Ale nie otworzysz tego nadzieją. Nie otworzysz tego systemem wyparcia, jakąkolwiek mrzonką, czymkolwiek. Nie otworzysz tego pragnieniem, niczym tego nie otworzysz. Otworzysz to pewnością. Otworzysz to, że ty wchodzisz po to, że wiesz, że to jest twoje. To jest moje, ja po to idę. Ja to biorę. Ja teraz otwieram to i ja to biorę. Bo ja już to mam. A niestety jest tak, że często o tym mówię, chrześcijanie nauczyli się mówić, że wierzą, bo nie ma kościoła, w którym ludzie by nie mówili, że wierzą, ale niekoniecznie nauczyli się wierzyć. To jest... A wiecie, to jest łatwo sprawdzić. To tak jak wam mówiłem dzisiaj. Ja podchodzę do siebie w taki sam sposób. Ilekroć zamanifestowało się to, o czym mówiłem, że wierzę, to znaczy, że wierzyłem. Ilekroć nie zamanifestowało się to długoterminowo, o czym mówiłem, że wierzę, chociaż nie wiem, jak bym to nazywał, to nie wierzyłem. I kropka końcowa. I nie będę się usprawiedliwiał i nie powinienem się sam przed sobą, że miałem 99,99. O, to więcej niż 65 czy coś. Nie, nie wierzyłem. Bo Bóg mówi, sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. I że każdy z nas ma wystarczającą liczbę wiary do tego i możemy wzrastać w tym życiu z wiary w wiarę. Więc ja muszę poukładać w sobie te rzeczy, podjąć odpowiednie decyzje, często niewygodne jeszcze
gdzieś tam dla mojej duszy, ale zdecydować, że tak chcę robić. To jest tak, jak wam daliśmy dzisiaj przykład a propos tego domu w Łaźniach. Nie może być pewnych rzeczy, które stają na przeszkodzie. Nie mogą być pewne rzeczy, które cokolwiek blokują. To, co widzimy też dalej tutaj, że to generalnie już w wierze nie ma miejsca na lęk. I o tym powiem też następnym razem, jak będę mówił o nadziei i o systemie wyparcia, bo podłożem systemu wyparcia jest głęboko zakorzeniony lęk. Ale system wyparcia jest najbardziej zbliżony do wiary w tym, jak się przebiera. On się zewnętrznie wygląda tak samo. Ludzie zewnętrznie zachowują się tak, jakby wierzyli. Też mają właśnie niezgodę na kłamstwo, mają chęć zmiany w sobie, natomiast podłożem tego wszystkiego jest lęk. A wiara nie jest lękiem. I wiara nie ma nic związanego z lękiem. Więc jeśli się boisz, to nie wierzysz. Jeśli się denerwujesz o daną rzecz, to nie wierzysz. Czasami, wiecie, chcemy sami siebie zakrzyczeć, ale ja na przykład patrzę, no jeśli mówię, że wierzę, jeśli jakby jestem ukierunkowany w ten sposób, to mnie nie może nic podgryzać. Ja nie mogę odczuwać niepokoju, bo znaczy, że ja mam to źle ułożone, że ja oszukuję sam siebie. To jest tak jak ten przykład, jak ty wczoraj dałaś, nie wiem, no z którąś tam usługujących, już mniejsza z tym i z jej mężem. Ona się denerwowała o sprawy finansowe, chociaż to ona błyszczy i ją widać we fleszach, tak? I przyszła do swojego męża, dlaczego ty też się nie denerwujesz w taki sposób, tak? A on w prosty sposób powiedział, tak? Ale robię dokładnie to, co powiedziało słowo. To, powierzyłem tą rzecz, w ogóle wierzę i dziękuję. I o co chodzi, tak? Mam pokój w sercu. Zrobiłem odpowiednie kroki. Uruchomiłem mechanizm w ogóle wiary. To się musi zamanifestować. Musi się zamanifestować. Więc wiarę mamy budować, mamy żyć z wiary w wiarę, no i musimy rozumieć to, że przeciwnikiem wiary jest wszędobylski duch niedowiarstwa. On się bardzo różnie przebiera. Najczęściej za mądrość. Właśnie taki jest też intelektualny, życiowy, ma dużo doświadczeń, ale to jest duch niedowiarstwa. Wiarę, tak jak wam powiedziałem, można ukierunkować w różną stronę. Bo te definicje, które są, one wcale, zobaczcie, że nie mówią, że wiara to jest, jeśli chodzi o uzdrowienie, tylko o takie rzeczy. Nie. Wiara jest pewnością, gruntem czego? Tego, czego ty się spodziewasz, nie? Więc to, czego ty się spodziewasz, to jest to, co ty wierzysz. Chrześcijanie tego nienawidzą, kłócą się często. No bo jesteś w stanie w prosty sposób uświadomić człowiekowi na przykład, że on wierzy w chorobę. A on jest 20 lat w kościele i on w ogóle, jak ty śmiesz? 20 lat znam Pana. Mówię, ale wierzysz w chorobę. To widać, słychać i czuć. Nie? No zobaczcie, takie teksty, chociaż klasyczne. Jak byłem mały, ja słyszałem je też często wokół siebie. Nie wchodź na drzewo, bo spadniesz. Czyli człowiek, który to mówi, on się spodziewa tego, że jak ten człowiek wejdzie na drzewo, to spadnie. Czyli on wierzy w to, że jak wejdzie to dziecko na to drzewo, to ono spadnie. To jest jego wiara. Wypowiedziana wiara. I co z tego, że on chce, żeby on nie spadł? Że on spróbuje stworzyć środowisko, żeby temu dziecku się nic nie stało, skoro on wierzy, że on spadnie. Jeśli wejdziesz na to drzewo, to spadniesz. Albo takie teksty ludzie sobie posuwają, nie? Nie otwieraj biznesu, bo zbankrutujesz. Szczególnie ci, którzy całe życie byli zalęknieni na etatach, nie? To w ogóle często tak, pracy się nie rzuca, będziesz bezrobotny. Aha. Czyli jak porzucę pracę, to ty się spodziewasz, że ja będę bezrobotny. Czyli ty wierzysz, że ja będę bezrobotny wtedy, tak? Nie, wiesz, to jest mądrość. To jest taka przestroga życiowa. Posłuchaj, jestem starszy w wierze. Jak rzucisz pracę, będziesz bezrobotny. Nie? A nawet już nie będzie takie hardkorowe, ktoś ci powie, jak założysz biznes, to nie to, że na pewno zbankrutujesz, ale powiesz, to może zbankrutujesz. Czyli ty wierzysz w to, że ja mogę zbankrutować tylko przez to, że założę biznes, tak? Taką masz myśl. Tego się spodziewasz. Nie żeń się z nią, bo się z nią rozwiedziesz.
bo ja jej nie lubię. Aha. Czyli ty się spodziewasz, że jak ja się z nią ożenię, to ja się rozwiodę, tak? Okej. No tak, wierzysz o to, tak? Ale ludzie na przykład często wrażą w takich sytuacjach, tak, że trzeba iść do jakichś ludzi. Ludzie mają uprzedzenia pewnego rodzaju. Albo się czegoś nasłuchali. Do tych ludzi nie pójdę, bo mnie oszukają. Bo mama, ciotka i ci mówili mi i w ogóle i w gazecie czytałem, że oni wszystkich oszukali. Aha, czyli ty, okej. Ja nie wiem, czy cię oszukają, czy nie oszukają, ale na dzień dzisiejszy twoja postawa jest taka, że ty się spodziewasz, że jak ty do nich pójdziesz, to oni cię oszukają. Czyli ty wierzysz w to, że oni cię oszukają. Już abstrahuję od tego, że taki człowiek w ogóle nie jest w stanie przełamać pewnych mechanizmów, że nawet jakby Bóg do niego powiedział, żeby poszedł i użył tych ludzi jako narzędzia, to on jest zablokowany. Ale chodzi o to, że mamy takie toki myślowe, które ukierunkowują naszą wiarę. My się tego spodziewamy. To się nie uda. Tego tam nie będzie. Tego się spodziewasz, więc w to wierzysz. Więc to jest ważne, że dla każdego z nas, czego się spodziewasz w danej sytuacji. Przeanalizuj po prostu swój stan. Ostatnio jedna osoba powiedziała mi taką rzecz, miała odwagę też stanąć w prawdzie. Powiedziała mi, że dużo pracuje i robi rzeczy tylko dlatego, żeby je skreślić z swojej listy to do, tak zwanej, na dany dzień, ale ona w nie nie wierzy. I to było fajne, przynajmniej pierwszy krok. Stanąć w prawdzie. Czyli ja mówię, posłuchaj, mówię, Paweł mówił wszystko, co robisz, tak? Rób w ogóle z przekonaniem. Bo inaczej to jest grzechem. Ty musisz wierzyć w to, co ty robisz. Jeśli masz zrobić 100% rzeczy tylko po to, żeby je wypchnąć i oczyścić swoje sumienie, że ty się starasz, mówię, już abstrahując, że jesteś w legalizmie, że nie doświadczasz w ogóle w tym momencie kompletnie, nie przepływa przez ciebie mechanizm łaski, bo ty piszesz, że tylko dzięki temu, że ty wypchniesz tą rzecz, może to się stać, ale ty jeszcze nie wierzysz w tą rzecz. To mówię, to może lepiej, nie wiem, zrobić 20% tych rzeczy albo 2 rzeczy, ale przy każdej się zatrzymać i ją ukierunkować. Oprzeć ją na obietnicach, posłać ją ze słowem, zmienić swoje nastawienie. Robię to nie dlatego, że ktoś mi kazał, nie dlatego, żeby się obronić przed śmiercią, bo tak mi się po ludzku wydaje. Robię to, bo w to wierzę i spodziewam się, że ta rzecz będzie mi płacić w danej sytuacji, że ta rzecz wygeneruje dla mnie obrót, który ma wygenerować, że ona jest robiona po coś, a nie tylko dlatego, że mam taki ciężar, mam taki obowiązek, że mam tą rzecz zrobić. Po co masz zrobić tą rzecz, skoro w nią nie wierzysz? Przecież ty się spodziewasz, że ona nie przyniesie życia. Więc jak ty się spodziewasz, że ona nie przyniesie życia, to ona życia nie przyniesie. Więc po co ją robisz? Sam siebie oszukujesz, a może mimo wszystko, że ją zrobię, jest jakiś cień szansy, że ona coś zrobi. Nie zrobi, bo ty się spodziewasz, że nie zrobi. Rozumiesz to? Wierzysz w to, że rzecz, którą robisz, nie da ci sukcesu. Więc sam na siebie kręcisz bata. Tylko ludzie nie chcą w ten sposób myśleć. Bo prościej jest wpaść w listę, mam 20 rzeczy na pozycję, zrobię to. To przecież przeklinasz się robiąc te rzeczy. Bo robisz je spodziewając się, że one nie dadzą żadnego efektu. A jak się z tego spodziewasz, to w to wierzysz, więc powołujesz taki rezultat do bytu, z niebytu. Pomimo, że jesteś zwycięzcą w Chrystusie, że Bóg ci błogosławi we wszystkim, tak? Wyszedłeś z miejsca wiary. I niestety, wiecie, no, na takich rzeczach ludzie się potykają, nie? Więc czego się spodziewać? Zobaczcie, chory może się spodziewać swojego uzdrowienia, może wierzyć w uzdrowienie, ale może się też spodziewać tkwienia w chorobie, nie? On może, no dobrze, to pomóc się o mnie, ale wiesz, moja choroba jest nieuleczalna. Pomóc się o mnie, przyjdę na spotkanie, bo tam mówią, że tam modlą się o uzdrowienie, to ja przyjdę na spotkanie, ale ja muszę brać leki do końca życia. W takim jednym zdaniu, ja muszę brać leki do końca życia, ty się spodziewasz, że ty musisz brać leki do końca życia, więc ty wierzysz w to, że ty musisz, tego jesteś pewien, że ty musisz brać leki do końca życia. Nie? Więc bardzo różnie można wiarę ukierunkować. Bardzo różnie, nie? Biedny może się spodziewać
zaopatrzenia finansowego, może się spodziewać obfitości, a może się spodziewać swojego upadku. Może się spodziewać tego, może mieć katastroficzne wizje, jak mu się skończyło jedzenie dla niego, jego dzieci w ogóle i na tym się koncentruje. I jego umysł, i tak później ludzie działają, że w swoim umyśle mają wizję, że dzieci nie mają co jeść, nie mam rzeczą zapłacić, odłączyli mi prąd, w ogóle zabrali mi samochód, który i tak jest stary i w ogóle nie mam to. I mówią, że generalnie, ale ja wierzę Panu. Wierzysz Panu. To powiedz mi, skąd w Twojej głowie, skoro jesteśmy myśli Chrystusowej i mamy dostęp do myśli Chrystusowej, skąd w Twojej głowie jest tyle katastroficznych wizji? Bo może warto właśnie się zatrzymać i popatrzeć w tą swoją głowę i popatrzeć w to swoje serce. Co ja tam napuszczałem? Jak ja ukierunkowałem moją wiarę? A zobaczcie, to jest bardzo ważne, bo wiara działa zawsze. Jak człowiek będzie wierzył o swoją porażkę, to doświadczy porażki, bo on się spodziewa porażki. On wierzy, że już otrzymał porażkę. To nie jest zabawa. To nie jest zabawa, że to jest takie neutralne. A jak wierzę, to sięgnę, jak nie wierzę, to nic. Nie, bo jakąś postawę w życiu zajmujesz. Każdy z nas. Zajmujemy jakąś postawę. I teraz ta postawa powoduje pewne skutki, powoduje pewne konsekwencje. Więc jeśli my wierzymy jednak w to i cały czas mamy te wizje tak naprawdę te porażkowe, że to się wywali, to się wywali, to się wywali, no to siłą rzeczy my po prostu, wierząc w te rzeczy, powołaliśmy je do bytu. I mamy totalny rozjazd pomiędzy pozycją Kościoła, którą zapewnił Chrystus, a praktyką życia. No ale jednocześnie Jezus powiedział cały czas, ludzie, no przecież wszystko to, co ja wam dałem, jest osiągalne dla was poprzez waszą wiarę. Nie poprzez właśnie to, że wyślesz 20 rzeczy, tak? To będą mechanizmy, które będą gdzieś tam jakby powodowały ten ruch. Ale to, że ty wierzysz, że się spodziewasz, więc zrób jedną rzecz. Ale w ogóle niech ona będzie jak w panierce wiary, nie? Otoczona cała, taka chrupiąca w ogóle wiarą. Po co 20 robić, których nie wierzysz i których ściągasz porażkę do swojego życia. Ale zobaczcie, ludzie w coś wierzą. Na przykład ludzie mówią tak. Wiesz, ja w kościele mam takie rozmowy, prowadzę z ludźmi. Słyszę na przykład o pewnych ruchach, ale mówi, wiesz co, ale ja nie umiem prowadzić biznesu. Ja się do tego nie nadaję. Mówię, okej. I sobie czekam, co dalej. Na przykład ktoś mówi teraz, to ja teraz wchodzę na drogę jakby nauki tego, bo ja wierzę, że uruchamiam coś, czy to jest kropka końcowa tego, co ktoś powiedział i on się tego spodziewa. I on przyszedł w pewnym sensie usprawiedliwić się, bo usłyszał nauczanie, w ogóle usłyszał, że u Salomona wszyscy prowadzili działalności gospodarcze i że generalnie tam na pańszczyźnie były ludy i teraz on się z tym źle czuje i on przychodzi się usprawiedliwić przed tobą, sobą, tak naprawdę, nie wiem przed kim, przed Bogiem, że nie, bo on się do tego nie nadaje. Znaczy, tego się spodziewasz, że się do tego nie nadajesz. Spodziewasz się, więc tak to wierzysz, więc tak będziesz miał. Nie przeskoczysz tego, nie ma jakiejś innej drogi tutaj, różdżki, która by to przeskoczyła. Tak? No bo możesz przekierować swój wzrok, ale wzięliście tak? Potęgę, siłę, moc, zdolności, możliwości, czy na każde inne słowo, wszystko, co jest wam potrzebne generalnie, wzięliście to, ale nie, ty stwierdziłeś, bo masz takie doświadczenia. Nikt cię tego nie nauczył, zostałeś w takim środowisku, nie widzisz u siebie takich skilli, generalnie, więc ty określasz, ukierunkowałeś swoją wiarę, że tobie się nie uda. Tego się spodziewasz, nie? Często słyszałem, ja się nie znam na sprawach finansowych. No i? I co? No wiesz, więc ja się za to nie wezmę jednak, nie? Nie wezmę. Bo jakbym się wziął, to odniosę porażkę. Boisz się w ogóle rozwinąć, nie chcesz się rozwinąć, boisz się zaryzykować. Okej, no masz do tego prawo, to jest twoje życie, no to jest jakby, ty decydujesz, świadomie podejmujesz decyzję, znasz słowo, znasz obietnicę, przychodzi pierwsza rzecz, która cię wyciąga ze swojej strefy komfortu i ty od razu po prostu piszczysz, krzyczysz, coś ci zgrzyta generalnie, bo bezpieczeństwo, które miałeś w fotelu twoim, nagle zaczyna być w jakiś sposób zachwiane, nie? Albo teksty ludzi, co tam idź, zrób to tam w firmie, tam przebij się czy coś. Nie, wiesz, wszystko zależy od mojego szefa. Czyli spodziewasz się, że jedynym decydentem w tej sprawie jest twój szef, tak? Ten człowiek, tam go ktoś nazywa z imienia i z nazwiska. W to wierzysz. Widzisz, mówię, bo ja jedną z pierwszych rzeczy, jak się nawróciłem,
I zrozumiałem, że w sprawach finansowych to Bóg mi płaci. Ostatnim ogniwem nie jest jakiś człowiek, który jest na tej linii. Bo ja pracuję jak dla Pana, ja jestem przesiąknięty tym, ja jestem wdzięczny za to, co ja mogę robić generalnie. To nie płaci mi ten człowiek. Ale ty się możesz spodziewać, że wszystko jest w rękach tego człowieka. I choć w rzeczywistym wymiarze nie jest, to przez to, że ty tak ukierunkowałeś swoją wiarę i tego się spodziewasz, to tak się dzieje. Więc wiecie, wiara jest potężnym mechanizmem. Nam się czasami wydaje, że ja tutaj teraz, ja nie wierzę teraz, gdzieś nie ukierunkowuję tam nigdzie swojej wiary. Zawsze ukierunkowujesz. Tylko pytanie, czy w stronę życia, czy w stronę śmierci. Bo tak jak mówiłem wczoraj na ulicy, nie ma ludzi niewierzących. Nie ma takiego człowieka. Zobaczcie, ateista mówi, że on wierzy w nic. Że nic nie ma. Udowodni to? On w to wierzy. W nic nie ma. Udowodnij. No ja tak uważam. Czyli w to wierzysz. Jesteś tego pewien. On nie powie wierzę, no bo to wierzę to się kojarzy od razu z Kościołem. No bo ja jestem tego pewien, że nic nie ma. Spodziewam się, że nic nie ma. Czy jesteś wierzący? Wierzysz, że nie ma nic. Agnostyk? No coś pewnie jest, ale to się kiedyś tam przekonamy, zobaczymy, coś jest. Wierzy w coś. Guzik go obchodzi. Co to jest? Czemu się tam zaangażuje? I ludzie wierzą właśnie w aksjomaty różnego rodzaju. Nauczyli się w szkole. W twierdzenie, nie wiem, w sinusy, kosinusy, nie wiem, w różne rzeczy. Aksjomaty ludzie wierzą i z tego wywodzą dalsze swoje... Ale wierzysz w to, mówię, bo ty pewnych rzeczy, które są aksjomatami, ty nie obronisz, nie udowodnisz tego. Ty w to wierzysz. Wierzysz w to, wierząc w ewolucję, że twoim pradziadkiem jest szympas. Spodziewasz się tego. Spodziewasz się tego, ale więc wierzysz. Oto, ale zwróćcie uwagę, że przez to, że to tak działa z wiarą w życiu, to generalnie optymiści, czyli ludzie, którzy wierzą w swój sukces, mają w życiu dużo łatwiej. I tu w ogóle nie mieszajmy teraz w to Jezusa. Bo zobaczcie, on nie wierzy w Jezusa. On, ten człowiek, zobaczmy charakterystykę takiego człowieka. On nie pójdzie do nieba. Nie? Ale on wierzy w swój sukces. Więc na zasadzie tego, że zasada wiary działa, on ściąga różnego rodzaju sukcesy do swojego życia. Na pewno jego sukces nie będzie całkowity. Dlaczego? Dlatego, że będąc synem diabła, a diabeł ma jeden cel swojego przyjścia, aby zarzynać, wytracać i kraść, więc on go nie wyniesie w każdej decyzji. On będzie w każdej przestrzeni. On gdzieś osiągnie sukces, gdzieś nie, ale może ten sukces osiągać. Dlaczego? Stosuje zasady wiary. Jest optymistycznie nastawiony do życia. Nie? On nie idzie do nieba, ale jego to nie obchodzi. Ma fajną BM-kę, fajną chatę, fajną firmę i on się cieszy, tak? I chrześcijanie się frustrują, no ale on wierzy, on jest optymistycznie nastawiony do swojej działalności. On się spodziewa, że jak on założy biznes, to jemu wyjdzie. A chrześcijanin, mając zupełnie inną pozycję, mówi, ale wiesz co, mi nie wyjdzie. Bo nie miałem takich doświadczeń, bo mnie nikt tego nie uczył, wiesz. Ty może skończyłeś szkołę, może wiesz, miałeś takie doświadczenia, ja to nie. Ja liście grabiłem. Okej. I to jest dla ciebie baza, tak? Nieważne wszystko, co zrobił Jezus teraz, nieważna cała pozycja duchowa, ty po prostu spodziewasz się, że nic się u ciebie nie zadzieje. A człowiek generalnie ze świata, który po prostu idzie i się buja przez życie, mówi, ja podbiję świat i on odnosi sukces, bo wierzy. Nie wierzy Jezusowi, ale wierzy w zasady, które są wieczne. Pamiętajcie też bardzo ważną rzecz, że zawsze najpierw jest wiara, a potem doświadczenie. Wielu chrześcijan, oni się frustrują, stresują, spinają. Oni chcą zobaczyć. To będziemy o tym jeszcze mówić tam w innym, na kolejnym nauczaniu z tego cyklu. Ale oni przede wszystkim chcą zobaczyć. Najpierw musi być wiara. Krótkoterminowo, tak jak mówiłem, krótkoterminowo. Ta twoja wiara jest dowodem czegoś, co nie zaistniało jeszcze.
ale ty jakby zobowiązujesz w ten sposób Boga, który jest z tobą zjednoczony, do powołania z niebytu do bytu. Długoterminowo powstaje produkt, powstaje ta rzecz. Ona jest zrodzona, namacalna, ją można dotknąć, ją można zmierzyć w jakimś tam wymiarze, ale jakby potwierdzić to, że ona jest. Ale najpierw jest wiara, dopiero później przychodzi doświadczenie. I zwróćcie uwagę, że na początku zawsze tak musi być. Wiara jest przeciwna temu, co widzisz. To nawet nie chodzi o to, że ona jest niezależna. Ona musi być przeciwna. Dlaczego? Bo przecież ja nie wierzę o to, że wy jesteście tutaj dzisiaj na spotkaniu. Tylko ja wiem to, ja to was widzę. Nie? To jest namacalne. Ja nie ukierunkowuję tutaj swojej wiary, bo to jest widoczne. Więc ja mogę wierzyć o coś, czego ja nie widzę. Więc to będzie przeciwne rzeczom, które one tutaj są, które można je zauważyć. Nie? Więc wiara nie ma nic wspólnego z oglądaniem. Ona jest niezależna od tego, czy coś widać, czy nie widać. A ludzie właśnie, ale to będziemy mówić o tym, jak będziemy mówić o ludziach wiary, a o ludziach intelektu i ludziach zmysłu, bo to jedna z tych cech to jest, ale ja nie widzę. Jak mam wierzyć, jak ja nie widzę? Ale to co z tego? Co z tego? No i zobaczcie, wiara jest też niezależna od tego, co czujesz. Pamiętam kiedyś, ale nawet chyba nikomu tego nie mówiłem, to będziecie pierwsi, którzy to usłyszycie. Pamiętam, prowadziłem nabożeństwo w Warszawie, Artur z Agatą gdzieś pojechali. Prowadziłem nabożeństwo, tam pod koniec uwielbienia wywołałem ludzi i modliłem się o ludzi. Miałem silnie nadwyrężony w pracy odcinek lędźwiowy kręgosłupa. I taki, że generalnie mocno mnie bolał, ale prowadziłem w uwielbieniu, nie odczuwam tego bólu, modlę się o ludzi. Tam pochylam się, tam część padła i w pewnym momencie modlę się o jedną dziewczynę. Tak mnie ukuło w kręgosłupie, że se siadłem. Myślę, że wiele osób myślało, że to moc przepływa i rzuca. Po prostu mnie nacisnęły kręgi czy coś mocno, aż sobie usiadłem, bo prawie byłem na wdechu. Ale modliłem się dalej, bo ja świadomie ich wywołałem. Ona po 2 tygodniach przyszła do mnie i powiedziała mi, że została uzdrowiona. Złożyła mi świadectwo. A ja w ogóle skojarzyłem to, bo ja się w ogóle zastanawiałem, co ja mam dalej przez chwilę zrobić, bo mnie ukuła. To naprawdę musiało dosyć zabawnie wyglądać, że to w ogóle taka moc strzeliła. Nie było żadna moc. Ukuło mnie w plecach po prostu, które były nadwyrężone. Więc ja czułem w tym momencie ból. Nie? I w ogóle wcale mi nie było fajnie, bo jeszcze z oddechem miałem przez chwilę problem. Tak? Ale generalnie wywołałem ich, wierząc, po co, nie? Że wychodzą po uzdrowienie. I przyjęła uzdrowienie ta, w której ja odczuwałem ból. Więc to jest tak naprawdę, to są takie rzeczy poszerzające. I wiara, wiecie, właśnie wiara nie ma nic wspólnego z naszymi dotychczasowymi doświadczeniami. Nawet jeśli ktoś wiele razy doświadczał porażki. Pamiętam już, nie pamiętam jak się teraz ten człowiek nazywa, jak przyjechał z Australii, ten biznesmen, który tam, te 20 lat temu usługiwał, ma tam swoją mennicę w Australii, złoto tam produkują też jakieś różnego rodzaju waluty. No i on 4 razy bankrutował. Jego żona podeszła do niego i mówi, wiesz, ty się chyba nie nadajesz do biznesu, wiesz, tak. Może byś tam poszedł gdzieś na etat czy coś. Ale on wierzył w to, że on jest biznesmenem. Nie miał żadnego materiału dowodowego na to w tym momencie. Miał doświadczenia takie, że czego się wziął, to była porażka. No i żona, która kochała go, ale tak patrzyła na to, co widziała, nie? Wiesz, może jednak nie. Ale on się musiał przebić przez to, w co on wierzy. I jak przyjechał tutaj do Polski usługiwać, no to po prostu przyjechał już jako miliarder, nie? Jako bardzo, bardzo bogaty człowiek. Ale o czym mówię? Bo to jest też bardzo, bardzo istotne, dlatego też nigdy nikt z nas nie ma prawa do zabijania atmosfery wiary jako chrześcijanie. Nie mamy do tego prawa nigdy i nigdzie. Nigdzie. W ogóle w swoim życiu przede wszystkim musimy pielęgnować tego, żeby budować kulturę wiary, żeby budować atmosferę wiary. W naszych domach, nasze żony, mężowie, dzieci. My mamy do tego prowadzić. Ludzi, którzy są wokół nas, się gromadzą. Ruszaliśmy dzisiaj ojcostwo. Największą krzywdę, jaką może ojciec zrobić w ogóle dzieciom swoim, które realnie kocha, to podważyć ich wiarę.
Nie ma gorszej rzeczy. Ucinać ich wiarę. To jest w ogóle, wiecie, to po prostu pchanie do indywidualnego wzrostu, do ryzyka. Często zabezpieczanie tyłów bez świadomości w ogóle tego człowieka, ale żeby on decydował i obmadlanie go. Ale idź w wierze, ryzykuj. Ale przede wszystkim my musimy mieć też taką postawę, że niejednokrotnie postawimy na reputacji wszystko. Cały dorobek, w cudzysłowie, naszego życia. Wszystko. Ryzykując. I nie możemy się zachwiać. Nie możemy się asekurować. Nie możemy się asekurować, a co jak się nie uda? Zobaczymy, co dzisiaj będzie. Zobaczymy, co dzisiaj Bóg zrobi. To zabija atmosferę wiary. Zabija i musimy pilnować tego. Musimy pilnować naprawdę tam, gdzie jest też nasze miejsce odpowiedzialności, tam, gdzie jest nasze miejsce wpływu i oczywiście zaczynając od naszego życia indywidualnie, ale tam, gdzie sięgamy, my nie możemy takich rzeczy robić. To jest w ogóle... Te słowa Jezusa, sprawiedliwie mój z wiary żyć będzie, one są istotne. To jest tak jakby komuś, kurczę, to jest budowanie wiary czasami trwa miesiące czy lata u człowieka. A uderzenie w ogóle i pozbawienie go wiary może zająć mikrosekundę. To jest przestępstwo. Dlatego, ale musimy o to dbać. Nie możemy się asekurować, naprawdę. Myślę, że nie jeden raz dojdziemy do takiej sytuacji, że teraz mówię trochę proroczo do nas, że to tak będzie wyglądało. Że cała rzeczywistość będzie mówiła do ciebie, ale wiesz, no przecież kurczę, no nie masz tej pewności takiej, no ale tutaj jednak wszystko podważasz, możesz sobie zamknąć wszystkie drzwi teraz. Tyle zbudowałeś, tyle już przeszedłeś. No ale jak to się nie wydarzy, to zamkniesz sobie drzwi. To diabeł w czystej postaci przychodzi do człowieka. Rozmawiałem z usługującymi ludźmi, dzieliłem się też i okazuje się, że takie myślenie i takie jak ja miałem przeżycia, to inni też mają. Bo ja wam mówiłem, to już dawno temu, chyba na początku, jak zaczęliśmy mówić o wierze, że był taki moment, że mówiłem, chodź, pomodlę się o twoje uzdrowienie. Jest ogromna różnica, biegunowa różnica. Powiedzieć, chodź, pomodlę się o twoje uzdrowienie, a chodź, uzdrowię cię. To jest po prostu, to są rzeczy z innej przestrzeni. Bo jak mówisz, chodź, pomodlę się, no coś tam zrobię, wiesz, no starałem się, zrobiłem dla ciebie, zależy mi na to, ale nie wiem, jaki będzie efekt, nie? Bóg jest suwerenem i tak dalej. To jest ukryte masę rzeczy, niewiary w tym. To tylko pięknie brzmi z pozoru. Choć cię uzdrowię, przejmuję na ciebie odpowiedzialność. Powiesz te słowa wtedy, realnie, kiedy w nie wierzysz. Kiedy je przeżyjesz i powiesz tak, ja w to wierzę. Jezus powiedział, na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowiają. Tam nie ma żadnego niczego. Nieważne teraz. Zostawiam w tyle doświadczenia, wszystkie, które miałem, osoby, które nie były uzdrowione. Tak powiedział Jezus, tak mówi Słowo. To Słowo mówi o mnie. Ja uwierzyłem. Więc jak położę ręce, to odejdzie zdrowie, więc chodźcie uzdrowię. Nie interesuje mnie teraz, czy masz twoją wiarę. Nie interesuje mnie, czy działa dar wiary. Stanąłem na Słowie. Zaryzykowałem. W obecności świadków, nieważne, tak? Bo staję na Słowie, uczepiłem się Słowa. I to jest te 100%. To jest ta pewność. A ja mówiłem, był taki moment w moim życiu, że mówiłem, chodź, pomodlę się o twoje uzdrowienie. I tu święty mi to szybko pokazał. Mówi, kombinujesz, coś tam chcesz sobie tam ugrać, tak? I się gdzieś tam szybko z tego nawróciłem, tak? Ale nawróciłem się w taki sposób, że to wiecie, to znowu jest świadome podjęcie decyzji. Stawiam na szali wszystko, ryzykuję, tak? Nie widzę jakby i nie mam planu B. No bo to co, to wierzę w to słowo, czy nie wierzę w to słowo? Żyję tym słowem, czy nie żyję tym słowem? Czy jednak wiesz, ale mądrość mówi, że no wiele osób nie przyjęło uzdrowienia. Nie? A co mnie to obchodzi teraz? W tym momencie. Co mnie to w ogóle obchodzi? Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj decyduję się wierzyć Słowo. Słowo mówi, na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Chodź, cię uzdrowię. Więc nie asekurujemy się. No i oczywiście wiemy już, jakby kończąc wątek wiary i dzisiejszego tego wstępu, że wiara nie ma nic wspólnego ze zwyczajami, z tradycją, czyli to jest coś, co spotykałem przede wszystkim na ulicach
Jak ludzie nas pytają, jakiej wy jesteście wiary często, przynależność religijną, nie? Jakiej wy jesteście wiary? Ja często mówię, silnej. I taka jest konsternacja. No jedynej prawdziwej. To jest takie pytanie, nie? Jaką masz etykietkę, z którego ty jesteś kościoła? Jakiej wiary jesteś? No silnej jestem wiary. Stoję tu, jestem silnej wiary. Człowiekiem, nie? No ale pamiętajcie, że wiara jest ściśle związana z ryzykiem, z odważnymi decyzjami. Decyzjami, które na początku powstają w sercu. Że się trzeba z czymś rozstać, tak jak składałeś, Sebastian, teraz świadectwo tego, co się na przykład zaczęło w zakresie, nie wiem, domu. To są te pierwsze elementy, nie? Że one powstają w sercu. Najpierw się w sercu z czymś rozstajesz. Jak się w sercu porozstajesz na przykład z pewnymi rzeczami, to później dopiero cię Duch Święty ukierunkowuje. Czy w realu też się masz z nimi rozstać, czy nie. Ale najtrudniej wielokrotnie jest rozstać się z czymś w sercu. Tam jest ból. Bo to się okazuje, że to nagle jest w jakiś sposób ważne, że człowiek sobie wkręcił coś, co tak naprawdę nie powinno być w żaden sposób istotne, a jednak jest. Więc odważne decyzje i odważne kroki. I tego nigdy, chociażby 100 osób mówiło, że wierzy i się potknęło i coś tam, to teraz nigdy nie można tego osłabić i powiedzieć komuś, zaasekuruj się. Odważnie decyduj. Pal mosty. Bo każdy most powoduje, że nie masz 100%. Nie mówię w znaczeniu pal mosty, że tam, nie wiem, do ludzi bądź arogancki. Nie, chodzi mi o paleniu mostów takich, przez które możesz wrócić. Że niby jedną nogą idziesz do przodu, ale drugą patrzysz, czy w razie czego masz gdzie wracać. Jak szukasz tego, gdzie masz wracać, to nie wierzysz już. Już nie wierzysz, że tutaj, nie jesteś pewien tego sukcesu tutaj. Już szukasz tam, a na wypadek, gdyby chcę wrócić. A to muszą być odważne kroki. Odważne. Najpierw w sercu, potem w realu. Także widzimy to, kochani, że człowiek wierzący to człowiek pewny. Pewny. Człowiek, który wie, że to ma. Wie, że to ma. I musimy tacy być. Tyle tytułem dzisiejszego wprowadzenia, jako takiego wstępu do zagadnienia, ale tak wam obiecuję, że przejdziemy przez wiele przykładów, bo bardzo mi zależy, żebyśmy dotknęli tego życia w wierze z bardzo różnej strony i bardzo różnym kontekście pooglądali, żeby pewne rzeczy, wszystko co lewe, żeby wyeliminować. Amen.